Witajcie kochani. Pamiętacie, jak mówiłam, że na tym kanale będziemy lutować? Dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym. Już Wam pokazuję. Przyszła do mnie właśnie paczuszka z pewnej popularnej chińskiej stronki. Prezentuje się tak. Przyznam się, zamówiłam kilka zestawów, nie mam pojęcia sama, co to jest. No dobra. Wiem! To będzie pianino. Widzicie? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wracając do naszego zestawu, mamy płytkę, na której będziemy wszystko lutować. Są też także wszystkie nasze niezbędne komponenty. Tym razem to jest nasz mózg. Jeżeli ktoś z oglądających nie jest muzykiem, to bardzo proszę o komentarz, ponieważ kiedy ja chodziłam na muzykę, uczyliśmy się do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Czy tutaj nie powinien być jeszcze jeden do? Jestem tego naprawdę ciekawa, dajcie odpowiedź w komentarzu. Przed lutowaniem nakładam topik. Dzięki niemu zmniejszę ryzyko powstawania zimnych lutów, tym samym ułatwię rozprowadzanie cyny. Once in a while I dream. Once in a while. Uwielbiam tego typu płytki, ponieważ mam wrażenie, że moje lutowanie idzie już coraz lepiej. Tak, wiem, do mistrza mi jeszcze wiele brakuje, ale zobaczcie. Jest ładnie. To jest zdecydowanie najgorszy moment, rozróżnienie rezystorów. Jak widzicie, na płytkę potrzebne są dwa rodzaje rezystorów. 4,7 kΩ oraz 1 kΩ. Spójrzcie na te kreski, jakie one są małe. Przecież tu prawie nic nie widać. To będzie 4,7, to będzie 1, ale jak widzicie, są one mega zbliżone do siebie. Najlepsze zostawiłam na koniec. Brzęczki są cudowne, ponieważ nie trzeba się zastanawiać, gdzie jest plus i gdzie jest minus. Tak samo jest z kondensatorami. Zobaczcie ten wielki znak minus. Z LEDami trzeba się zastanowić, która nóżka to katoda, a która anoda. Natomiast tu sprawa jest zdecydowanie prostsza. Przyszedł czas na najbardziej stresujący moment, to znaczy testy. Wiele osób je lubi, natomiast ja zawsze się boję, że coś pójdzie nie po mojej myśli, że coś jest źle przylutowane i trzeba tego szukać. O mój Boże, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Działa! Ale się jaram. Na koniec zostaje obudowa, z której trzeba zdjąć folijkę ochronną. Dochodzimy do mojego ulubionego momentu, czyli do złożenia wszystkiego w całość. Podczas składania zorientowałam się, że przecież czujniki są źle zamontowane, bo kiedy będę kłaść tu palec, czujnik musi sczytać ruch. Nie robię go tu, tylko tu. Ten czujnik powinien być ustawiony w tę stronę, więc teraz muszę wszystko zdemontować, wylutować i przekręcić. Ok, udało mi się trochę czujniki odgiąć, więc powinny teraz łapać. Tylko jak ja założę tutaj ten plasticzek, trzeba je wylutować niestety. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaraz przetestuję po raz pierwszy tasiemkę, która powinna ściągać tą cynę. Powinnam ją przyłożyć, potem lutownicę i ona powinna ściągnąć cynę, więc zaraz zobaczymy. Upewniam się tylko, w którym miejscu jest mój czujnik. No tak średnio. O nie. Morał jest prosty. Albo nie umiem tego używać, albo nabrałam się na chińską reklamę. Dla wszystkich widzów, którzy lutują profesjonalnie, błagam, wybaczcie mi to, jak ja to robię. Ja jestem samoukiem, więc wszystko, co robię, nauczyłam się sama, najczęściej z tutorialami,
tudzież z internetem, więc jeżeli robię coś źle, bardzo chętnie wysłucham Waszych opinii w komentarzach. Tak samo, jeżeli macie jakiś pomysł, co mogłabym zrobić, co chcielibyście zobaczyć, no to zapraszam do komentarzy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych.